Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. To, co widzimy tutaj, to jest kolejny gadżet, który będziemy sobie rozpakowywać. Ciekawe, co to jest. Zaraz zobaczymy. Ja oczywiście już wiem, co to jest. Tym razem przesyłka z Amazona. Przyszło ekspresowo. Byłem zdziwiony, bo paczka przyszła dzień wcześniej niż powinna. To jest w okresie Black Friday dosyć dziwne, ale dobra, zobaczymy. Co my tutaj mamy? Mamy kupę papieru i to, co nas najbardziej interesuje, zawartość pudła, a zawartością tego pudła jest taki zestaw od Govi. To są takie lampeczki, które mają imitować nam Ambilight, taki jak w Philipsach, tak? Zobaczmy sobie w środku, co zawiera zestaw. Dobra, tutaj mamy jakieś takie klipsy, co tutaj mamy. Przeznaczony jest do telewizorów o przekątnej od 55 do 65 cali. Tutaj mamy informacje. To jest model H6199. No i dobra. Otwieramy pudło. Podziękowanie za wybranie ich produktów. No i co? W samym opakowaniu mamy taśmę LEDową. Otwórzmy sobie tą taśmę. Taśma jest czarna. Spoko. Taśma jest czarna i będzie nam pasować do tyłu telewizora, czyli tam, gdzie się to wszystko klei. Tutaj mamy jakąś papierologię, pierdółki, user manual do pobrania apki. No i dobrze, otwieramy pudełeczka. To, co mamy tutaj, to tak pięknie wygląda. To są takie kwadraciki, które naklejamy do kalibracji kamery, bo ten sprzęt działa na zasadzie takiej, że kamera na bieżąco szczytuje nam obraz, ona jest przyklejana u góry na telewizor, szczytuje nam obraz i jest on przetwarzany na kolory diod. Tutaj mamy centralkę, którą również sobie naklejamy z tyłu i ona łączy się, do niej wchodzą sobie kable od lampek. Kolejna rzecz, kabel zasilający. Tutaj mamy klipsy, one z tego co wiem są po to, żeby lepiej się trzymały kable od tego sznura LEDowego. Tutaj mamy jeszcze chusteczki nasączone alkoholem, żeby odpowiednio odtłuścić powierzchnię, do której będziemy kleić. No i to, co najważniejsze w tym zestawie, czyli kamerka, która ląduje na górę telewizora. Zresztą później Wam to pokażę. Wszystko jest mocowane na taśmę 3M, podobnie jak również i sznur LEDowy. Połączenie na USB do tej centralki. No i tyle. Cała zawartość zestawu prezentuje się tak, jak widzicie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Z tego co wiem, jest całkiem spoko, ale przekonamy się. Zaczniemy sobie od porządnego wyczyszczenia telewizora. Dzięki temu nasze lampki będą się elegancko trzymały obudowy. Na koniec odtłuścimy. Producent do zestawu dołącza dwie chusteczki nasączone alkoholem.
Tak wygląda całość po naklejeniu. Zaczęliśmy sobie z prawej strony telewizora i szliśmy w lewo po krawędziach. Tutaj już telewizor przygotowany do kalibracji wraz z przyklejoną po środku kamerą. Sama kalibracja odbywa się w taki sposób, że tak jak widzicie teraz rzut ekranu, te kółeczka musimy połączyć z tymi kwadratami pomarańczowymi, które były przyklejane przed samym procesem kalibracji. Tak to się wszystko prezentuje już po założeniu, po sklejeniu tego wszystkiego. Jeszcze specjalnie nie zabezpieczałem sobie tych kabelków, tych światełek klamrami tymi plastikowymi. Zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Kamerka, która szczytuje kolory z ekranu. No i dobrze, zobaczmy sobie prezentację jakąś przykładową z YouTube'a. Teraz widzicie, jak się zmieniają te kolory. No całkiem spoko, nawet sprawnie to wygląda. Sprawnie to idzie, dobrze to wygląda. No. Co wy na ten temat myślicie? Ja uważam, że jest całkiem spoko. Myślę, że ok to wyłapuje. No tutaj no to wiadomo, no ciężko będzie oddać czarny z takim kawałkiem brązu. Natomiast tutaj no te scenerie się dosyć w porządku widzę zmieniają. Tutaj mogłoby być trochę bardziej biało. Ok, zobaczmy sobie coś innego. No dobra, zobaczmy sobie coś innego. No, w rzeczywistości wygląda to trochę lepiej niż na filmie. Przecież tutaj widzę, że i teraz też się zrobiło dosyć mocno zielono. Ok. No wiadomo, że to nie będą tak oddane kolory na filmie nakręconym telefonem, ale mniej więcej możecie sobie zobaczyć, jak to tutaj wychodzi. I sobie zmieniłem przy okazji tryb na gra, więc może będzie trochę bardziej dynamicznie, nie wiem, ta zmiana następować, no ale tutaj było widać ten podzielenie ekranu. Uważam, że naprawdę fajnie to współgra, fajnie to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze w grach, jak to wygląda, także widzimy się za chwilę. No dobra, wystartował nam Motorfest. Zobaczmy tutaj, jak to się będzie zmieniać. Na razie dosyć leniwie, ale to pewnie dlatego, że tu się naprawdę dużo dzieje. No tutaj, spoko. No. W porządku. Tutaj widzę, że niestety kolory się trochę pogubiły, no ale to ciężko byłoby aż tyle ich zawrzeć na jednej scenie, tych lampek. Tu i tak jest bardzo dużo trybów. Można sobie kupę rzeczy pozmieniać. Także będę sobie tutaj to ogarniał i zobaczymy, co się uda ustawić. Mamy całe intro. No tutaj widać te różnice, widać. Naprawdę fajnie. Jestem ciekawy waszej opinii, jak się wam podoba taki gadżet. Także śmiało piszcie w komentarzach. A tak wygląda sama aplikacja do tych lampek. Możemy sobie skonfigurować strefy świecenia, jasność, nasycenie. No jest tego sporo. Mamy spory wybór scenerii dla tych lampek do wyboru. Możemy sami komponować sobie takie scenerie. Wszystko możemy kontrolować za pośrednictwem tej właśnie apki. Możemy również korzystać z asystentów głosowych. Także no, funkcjonalności jest sporo
i nie wiem, jak się Wam to podoba, ale jak dla mnie jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Cena takiego zestawu waha się w granicach 300 zł, także myślę, że w tej cenie zdecydowanie warto. Oświetlenie jest fajne, także dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.